94 lata. Boże, obdarzyłeś mnie zaszczytem przeżycia 94 lat na tej ziemi. Widziałam II wojnę światową, słuchałam w radiu wiadomości o lądowaniu człowieka na Księżycu. Widziałam wszystko, od telefonów z przyciskami po telefony komórkowe, które nosicie teraz w kieszeniach. Przez cały ten czas obserwowałam niezliczone dziwactwa, zwłaszcza dotyczące tego, co ludzie jedzą i piją. Nazywam się Helena. Żaden z lekarzy, którzy kiedyś mówili mi, że muszę kontrolować poziom cholesterolu, nie żyje już. Wszyscy odeszli po kolei, z błyszczącymi dyplomami w rękach i nowymi tabletkami w kieszeniach. Mówili: jedz to, nie jedz tego. Większość z nich powtarzała tylko słowa firm, które chciały coś sprzedać. Ja przyszłam, żeby opowiedzieć wam o czymś innym. Nie o czymś, co słyszycie w reklamach, ale o prawdzie, którą szepcze wam wasza babcia przy kuchennym stole. Nie ma w tym magicznych proszków ani drogich diet. Są tylko produkty pochodzące z ziemi, które dał nam Bóg. Przez całe życie na moim stole nie zabrakło 7 produktów spożywczych. To między innymi dzięki nim nadal tu siedzę i mogę z wami rozmawiać. Pierwszy z nich to coś, o czym wszyscy lubią dyskutować. Kawa. Tak, proszę pana. Zwykła, mocna, szczera filiżanka kawy. Od 17 roku życia piję codziennie rano filiżankę kawy. Mówią, że szkodzi sercu i sprawia, że stajesz się zrzędliwy. Odpowiadam im: synu, to nie kawa męczy serce, ale przejmowanie się wszystkim. Kawa pobudza umysł, informuje organizm, że dzień się zaczął. Zawiera też dużo tych słynnych przeciwutleniaczy. Gdyby Bóg nie chciał, żebyśmy ją pili, nie nadałby jej tak pięknego zapachu. Ale trzeba pić ją czarną. Jeśli dodasz do niej garściami cukier i sztuczne śmietanki, przestaje to być kawa. I tu zaczynają się prawdziwe problemy. Na drugim miejscu znajduje się słodycz od Boga – owoce. Wszystkie rodzaje, jakie tylko można znaleźć. Borówki, jeżyny, maliny. Jako dzieci zbieraliśmy je z krzaków za domem. Teraz kupuję je w sklepie, ale mój nawyk się nie zmienił. Codziennie jem garść. Są słodkie, ale nie zawierają cukru, który szybko powoduje spadek energii. Są pełne substancji nadających im kolor. Lekarze wymieniają długie nazwy. My kiedyś nazywaliśmy je po prostu kolorami zdrowia. Mój ojciec zawsze mawiał, że mają kolor lekarstwa i miał rację. Kolor, który chroni owoce, chroni również ciebie. Łagodzi ogień w tobie. Trzecią rzeczą jest dar pochodzący z wody. Tłuste ryby. Nie mówię teraz o tłustych rybach, ale o potrawach z polskiej kuchni. O śledziach. Zwłaszcza tych marynowanych, błyszczących w tłuszczu. Dorastając w Gdańsku, nie mieliśmy na stole egzotycznych ryb. Ani łososia, ani drogich gatunków z dalekich mórz. Ale mieliśmy śledzie. Otwieraliśmy słoik i jedliśmy śledzie z cebulą lub bez dodatków. Czasami z chlebem, czasami bez widelca. Mój mąż nazywał to obiadem biedaka. Ja jednak zawsze widziałam w tym coś innego. Nazywałam to lekarstwem bogacza. Ponieważ nasz mózg jest delikatną maszyną, w większości składa się z tłuszczu i jest cicho pracującym centrum. Aby mógł dalej pracować, potrzebuje odpowiedniego tłuszczu. Omega-3, aby nie rdzewiał, aby myśli nie plątały się ze sobą, aby rano nie musieć patrzeć na twarz dziecka i szukać jego imienia. Mówiono nam, żebyśmy bali się metali ciężkich. Ja natomiast boję się umysłu, który stracił pamięć. Boję się, że imiona ukochanych osób znikną w mgle. Dlatego stawiam na ringadę, a potem jajka. Przez lata mówiono nam, żebyśmy trzymali się z dala od żółtek. Przez prawie pół wieku. Mówiono nam, że zatykają serce. Całe pokolenie zaczęło wątpić w najprostsze i najbardziej pełnowartościowe pożywienie.
A przecież siła tkwiła w samym środku, w żółtku. Zawiera ono cholinę dla mózgu i luteinę dla oczu. To ważna część życia, na przykład na talerzu śniadaniowym. Codziennie rano jem 2, a moje serce nadal bije w rytmie i jest w dobrej kondycji. Dziękuję. To prowadzi mnie do 5. punktu. Część, która wywoła grymas na twarzach młodych ludzi. Czerwone mięso. Tak, naprawdę czerwone mięso. Ale nie byle jakie. Mięso pochodzące od zwierząt karmionych trawą, spędzających całe dnie na słońcu. Mówi się wam, że jest to niebezpieczne, jednak wasze ciała rozpoznają składniki tego mięsa. Rozpoznają żelazo, rozpoznają witaminę B12, rozpoznaje karnitynę, rozpoznaje te budulcowe składniki, które dodają siły waszym mięśniom i witalności waszej krwi. Jeśli ciągle czujecie się osłabieni, macie opadające ramiona i zamglony umysł. Nie zawsze jest to kwestia wieku. Czasami problemem jest to, że organizm nie otrzymuje prawdziwego paliwa. Próba utrzymania się na nogach wyłącznie dzięki piersi z kurczaka i tofu przypomina rozpalanie ognia zapałką. Potrzebujesz energii pochodzącej z ziemi. Krowa jest cichym przetwórcą, który pobiera energię z trawy i słońca i przekształca ją w mięso i krew. Natura dobrze sobie radzi. 6. składnik pochodzi z nieco innego źródła – sfermentowane produkty spożywcze. Nie znaliśmy tego słowa. Nazywaliśmy to kiszoną kapustą. Nazywaliśmy to kiszonką. Nazywaliśmy to ajranem. Kiedy otwieraliśmy słoik, unosił się lekko kwaśny zapach. To było coś żywego. W środku były dobre bakterie, niewidoczne, ale pracowite. Tworzą one w jelitach porządek niczym mała armia. To nie tylko mięśnie utrzymują cię na nogach. Ta cicha równowaga wewnątrz jest równie ważna. Pomyśl o swoich jelitach jak o ogrodzie. Jeśli gleba nie jest żyzna, to cokolwiek zasadzisz, wyrośnie słabe. Jeśli jest pełna chwastów, to organizm też będzie niespokojny. Fermentowane produkty spożywcze przywracają tej glebie życie. Uzupełniają brakujące dobre bakterie i poprawiają trawienie. Kiedy wewnątrz panuje porządek, życie na zewnątrz również przebiega bardziej harmonijnie. Szczęśliwe jelita to proste życie. Pamiętaj o tym. I doszliśmy do numeru 7. Moja mała tajemnica, prezent, który zachowuję dla siebie, surowe kakao. Nie mówię tu o czekoladkach pełnych cukru, które można znaleźć na półkach sklepowych. Mówię o prawdziwym, ciemnym i gorzkim proszku. W jego smaku wyczuwalna jest lekka ziemistość i odrobina starożytnej mądrości. Każdego ranka dodaję łyżeczkę do kawy. Zawiera on substancję o trudnej do wymówienia nazwie PQQ. Wypełnia usta, ale jego działanie jest jeszcze większe. Podsuwa komórkom pomysł, żeby wyprodukowały nowe mitochondria. To tak, jakby włożyć nowe świece zapłonowe do zmęczonego silnika. Energia znów zaczyna płonąć. Czasami wydaje nam się, że się starzejemy, a tak naprawdę to tylko nasz ogień słabnie. Wystarczy odpowiedni dotyk, żeby znów zapłonął. W moim wieku człowiek zdaje sobie sprawę, że rano jego mózg potrzebuje trochę pobudzenia. Surowe kakao daje mi tę iskierkę. Nie dodaje mi energii od razu, ale zbiera ją z głębi. To tak, jakby zasłony się rozchyliły i do pokoju wpadało światło. To moja najlepiej strzeżona tajemnica. To wszystko. Kawa, truskawki, tłuste ryby, jajka, czerwone mięso, sfermentowane produkty i kakao. Lista jest prosta. Nie są to rzeczy pakowane i wypromowane w telewizji. W rzeczywistości często są one ich całkowitym przeciwieństwem. Ale to, co nazywacie rzeczywistością, zazwyczaj nie jest efektowne. To są produkty, które dodają mi energii. Paliwo, które pomaga mi przetrwać stulecie. Ale posłuchajcie, tutaj zaczyna się sedno sprawy. Jedzenie jest paliwem, owszem, ale nie jest silnikiem. Silnikiem jest dusza.
To, co sprawia, że rano wstajesz z łóżka, to nie jajko na talerzu, ale powód, dla którego to robisz. Powinny to być osoby, które kochasz. Odrobina wiary, odrobina nadziei. Jeśli twoje serce jest pełne żalu, nawet najlepsze mięso na świecie nie podniesie cię na duchu. Ciężar wewnątrz ciąży również na ciało, dlatego wybaczaj. Nawet jeśli jest to trudne, wybaczaj. Nawet jeśli boli cię serce, spróbuj się uśmiechnąć. Wieczorem wyjdź na werandę i obserwuj powolny zachód słońca. Bądź wdzięczny za kolejny dzień. Następnie usiądź do stołu i zjedz jajko. Być może wtedy życie da ci trochę więcej czasu. Jeśli moje doświadczenia okazały się dla ciebie przydatne, możesz zasubskrybować kanał i podzielić się swoją opinią w komentarzach.